Halo. Halo. No i zacznę od takiego pytania. Czemu w ogóle dziewczyny przebrałyście się za cyganki? O co tu dzisiaj chodzi w ogóle? Miało być Dia de Muertos, ale zorganizowali to tydzień za wcześnie, czyli inaczej mówiąc spóźniliśmy się o tydzień. Co to jest w ogóle to Dia de Muertos? Dzień zmarłych. Ale obchodzony po meksykańsku. Na wesoło tak naprawdę i z make-upami, i z ciuchami. Wątek meksykański nie bez powodu się tu dzisiaj pojawił. Jak widzicie, jest z nami gość, wyjątkowy gość, moja siostra Basia. I mieszka ona gdzie? W Meksyku. W Meksyku. Dziękujemy za udział w tym odcinku Basi, czyli Polce w Meksyku. Wbijajcie na Social media. Wbijajcie na social media do Basi. Jak piszecie sobie Polka w Meksyku, to Wam wyskoczy mój Spotify, mój YouTube i mój Instagram. I jeszcze mam bloga polkawmeksyku.pl. Zapraszam. I uznaliśmy, że to jest świetna okazja, żeby właśnie porównać sobie Meksyk z Europą, bo większość z Was pewnie myśli, że to jest taki turbo trzeci świat. No. Ale czy aby na pewno porównamy to sobie z Teneryfą, która też czasem, mam wrażenie, w tej Unii Europejskiej to tak przez przypadek się chyba znalazła. No więc dzisiaj odcinek porównanie Hiszpania kontra Meksyk. Taki punkt na dzień dobry, praca. Ile się zarabia? Może Ty zacznij, bo na pewno to jest bardziej egzotyczne u Ciebie w kraju. Meksyk to jest w ogóle egzotyczny, bo tam są takie prawa, że niby są, ale ich nie ma. Czyli coś tam w prawie istnieje, ale później nikt tego nie przestrzega tak czy siak. Więc po pierwsze praca niby jest dla specjalistów na przykład z Europy, jest bardzo łatwo o pracę, jak się zna hiszpański, bo jak się nie zna hiszpańskiego, no to będzie gorzej, więc trzeba znać hiszpański, to po pierwsze. Po drugie, te zarobki to się kształtują od takiego zero, czyli typu tam, nie wiem, 500 zł na miesiąc. No nie ma jakby górnej granicy, jeżeli ktoś się umie ustawić, nie? 80% kraju to są ludzie skrajnie biedni. Niby jest to bogaty kraj, ale to bogactwo jest tak porozdzielane dość nierówno. Ekonomicznej tam emigracji raczej nie mamy. Nikt tam normalny, żeby zarobić kasy, po prostu nie przyjeżdża. Tam się wyjeżdża raczej z innych powodów. Dokładnie. Na przykład ja wyjechałam, bo tam mój mąż tam mieszka. Czyli co, taki stereotyp, że tam jest bida z nędzą, to jednak w większości się potwierdza? Tak. Okej. Zróbmy szybkie porównanie. Milka, ile się zarabia na Teneryfie? Minimalna krajowa obecnie na Wyspach Kanaryjskich to jest 1240 euro na rękę. Na realia cen w euro to jest mało tak naprawdę, bardzo mało. W sumie ciężko wyżyć. Dobra, czyli podsumowując ten temat pracy, to Meksyk ma przerąbane. możecie trafić na wszystkie rodzaje umów i tak dalej. W Hiszpanii i na Kanarach, gdzie żyjemy, to jest jednak tak po europejsku poukładane, powiązany temat. Jakość życia, czy jest coś takiego w Meksyku, co mocno różni się od Europy, jakbyś to opisała? Meksyk to jest gigantyczny kraj, tam żyje 125 milionów osób i ten kraj jest podzielony na obszary wiejskie, na obszary miejskie, na obszary bardzo turystyczne, na jakieś zadupia w środku gór, gdzie trzeba jechać 3 dni do najbliższego miasta, więc tutaj jakby stopa życia zależy od tego, gdzie mieszkasz po pierwsze i kim jesteś. Czy zarabiasz właśnie z tej górnej półki, czy z tej dolnej, bo jak z dolnej to nie masz żadnej stopy życia generalnie, tych ludzi nie stać absolutnie na nic. Aha. Natomiast jeżeli powiedzmy jesteś tak jak ja, specjalistą w jakiejś dziedzinie i zarabiasz, no załóżmy tam 2-3 tysiące euro miesięcznie, no to żyjesz jak król, taka jest prawda. Możesz sobie pozwolić na to, żeby mieć na przykład panią do sprzątania, gotowania, żeby jeść przede wszystkim na mieście, nie musisz gotować w ogóle, żebyś sobie mógł wychodzić, wyjeżdżać na wakacje i tak dalej. Więc mi się wydaje, że dla nas na przykład zarabiających w euro, bo ja na przykład pracuję zdalnie, no to Meksyk jest na pewno dużo lepszy niż Europa, bo jednak ten stosunek zarobku do cen wtedy jest zupełnie inny. Jak to wygląda na Teneryfie? No to stawka minimalna to jest to 1200 z hakiem. Jeśli w domostwie są 2 osoby, no to można żyć ok, ale bez szału. Typu będziecie mieli samochód, będziecie stać normalnie na jedzenie i tak dalej. Nie będziesz się musiała przejmować na przykład wynajmem domu. Na wakacje też gdzieś tam pojedziesz, zwłaszcza, że na Teneryfie można dużo zwiedzać dookoła komina, bo po prostu jest to piękna wyspa. Jeśli zarabia się coś w stylu 2000 na osobę, to już byłby naprawdę full wypas. Na znacznie więcej rzeczy byłoby stać. Słuchajcie, kawiarnie i restauracje, taki ogólny temat, ale szczególnie chodzi mi o napiwki. Milka, gdzieś tam chwilkę pracowałaś w gastronomii, no to jak to wygląda? To jest zawsze uznaniowe. Przyjęte jest mniej więcej jak na całym świecie te 10% powiedzmy, ale jak ktoś da mniej, raczej kelnerzy też się nie obrażają. Co tutaj jest takie specyficzne na Kanarach, że jest mnóstwo tanich barów i restauracji, gdzie kawa kosztuje powiedzmy euro 50, czy tam małe piwo też około tyle. Więc jak codziennie idziecie sobie do kawiarni pod blokiem na tą kawę, no to jakby nie ma obowiązku zostawiania za każdym razem napiwku, no Właśnie. bo Wy tam przychodzicie dlatego, że tam jest po prostu tanio. To Wam zazdroszczę, bo u nas praktycznie jak nie masz garści monet po prostu na dzień, to masz przerąbane. W Meksyku napiwki oni chcą za wszystko praktycznie.
Na początku było tak, że to były tylko restauracje i to nie jest tak, że wy sobie po prostu zaokrąglacie kwotę rachunku do czegoś tam, tylko to musi być minimum 10%, mimo że w prawie jest niby powiedziane, że nie musi. Ale nie wiem, co by się musiało stać, żeby Meksykanin napiwku nie zostawił. I oni przez coś tak rozbestwili, że w miejscach turystycznych, już tak jak w USA, chcą 20%, chcą 30%, masakra. I na rachunku jest na przykład napisana sugerowana stawka na piwku tam 20 tyle, 25 tyle albo 30 tyle, nie? I człowiek się czuje zmanipulowany i często ludzie się po prostu wstydzą powiedzieć, że nie chcą dać na piwku albo chcą, żeby on był niższy niż to, co jest napisane. Czyli co, w karcie menu masz jedne ceny, a tak naprawdę musisz dopłacić do tego załóżmy 30% więcej? Dokładnie, tak. Jak się tego napiwku z jakiegoś powodu nie chce zostawić, to widać po obsłudze, że są super f***eni. I czyżby oni nie dostawali jakiejś podstawowej stawki? Dostają oczywiście jakieś tam pensje, nie wiem jakiej wysokości, bo nie pracowałam w gastronomii. Podobno to są niskie stawki. Z drugiej strony, słuchajcie, wszędzie są niskie stawki, więc dlaczego akurat oni mają dostawać, a na przykład, nie wiem, pani w sklepie, czy tam jakaś tam pani, która wam robi paznokcie, nie. Pamiętajcie, jadąc do Meksyku, przygotujcie garść pieniędzy, bo wszędzie będziecie musieli zapłacić dodatkowo. I to za wszystko. Na parkingu ktoś tam wam pomaga parkować? Pieniądze. Zajęcie na światłach, ktoś tam gra na jakimś tam dziwnym instrumencie, potem przechodzi z ręką. Ktoś tańczy, podejdzie po kasę, nie? I tak jest co chwilę. Ja na przykład takim emerytom daję więcej pieniędzy, bo jednak to są starsze osoby, nie? No Ale słusznie. jak jest na przykład do dupy obsługa w restauracji, to ja potrafię wyjść i nie dać nic i oni wtedy są w szoku w ogóle. Proszę bardzo, porady dotyczące wakacji w Meksyku macie tutaj z pierwszej ręki. Pozostańmy na chwilę w gastronomii. Kolejna duża różnica, którą ja zauważyłem, to jest street food, Basia, bo u nas na przykład nie ma tak naprawdę street foodu. Żeby operować jakiś taki food truck czy coś, na Kanarach trzeba mieć specjalne zezwolenie, które jest ograniczone i które się tam odkupuje od kogoś, załóżmy za 10 000 euro i wtedy możemy operować. Ale nowych takich zezwoleń nie wydają. Ubolewam z tego powodu, że jako tako street food na Teneryfie jest zakazany, bo mi brakuje tego. I co jeszcze z tego wynika? Street food na Teneryfie jest drogi. Jest drogi, no tak jak w Polsce, nie? Bo oni muszą płacić wtedy ZUS-y, przychodzi jakiś sanepid, sprawdzać, czy te lodówki mają certyfikaty. W Meksyku w ogóle po pierwsze żadne pozwolenie nikt nie będzie prosił nikogo, tylko po prostu stawiasz sobie, co tam se chcesz, to po pierwsze. I żadna straż miejska, żadna policja ci nie zgarnie, bo ci policjanci tam też jedzą. To jest po drugie. Trzecie, rząd uznał, że jest lepiej, żeby taka babcia, która robi jakieś kanapki, mogła sobie po prostu wyjść przed dom i je sprzedawać, ale wtedy ona, zarabiając tą kasę, nie prosi rządu o pieniądze. Dlatego tego street foodu jest dużo i on jest bardzo tani. Na każdej ulicy stoi naprawdę masa, stoi z tacos, z jakimiś empanadas. No i tak, i na ogół to jest po prostu dobre i tanie, co nie? Tak, Dawać. to jest smaczne, ale mówię, na dłuższą metę to nie jest za zdrowe, no bo to jednak wszystko jest smażone, a jeszcze biorąc pod uwagę temperatury, które są w Meksyku, no to czasami ja się zastanawiam, nie? Czy na przykład takie mięsko, które stoi na słońcu cały dzień, to teges. No ale to już jest inna sprawa. W każdym razie tego street foodu jest pełno i każdy region ma swój. I zamyka się to na ogół koło 1:00 w nocy. Tak, oni jedzą późno, no. No to tego na Kanarach nie ma, niestety. Wspomniałaś tam, że pan policjant też sobie może zjeść przy takim stoisku z tacos. I tu poruszmy kolejny stereotyp o Meksyku, że tam jest turbo niebezpiecznie i mega przestępczość. Meksyk jest wielki i nie wszędzie jest tak samo niebezpiecznie. Faktycznie ta skala zagrożeń jest dużo, dużo większa niż w Europie. Mamy te kartele wszystkie, nie? Czyli można zginąć na ulicy. No spokojnie, tylko że nie wszędzie. Tam, gdzie ja mieszkam, jest totalny spokój. Słuchajcie, ja chodzę sama, chodzę ze sprzętem do nagrywania, chodzę z torebką, jestem, wiecie, blondynką, nikt mnie w życiu nie zaczepił, nikt mi się nigdy nic nie stało. Nie widziałam nigdy, nie byłam świadkiem żadnego przestępstwa, żadnego, nawet takiego, że ktoś komuś torebkę wyrywa, a w USA na przykład to widziałam. Więc to zależy gdzie. To trzeba być na bieżąco, bo te wojny karteli się przenoszą. To nie jest tak, że zawsze w tym miejscu jest niebezpiecznie, tylko to się rusza. Na stronach ambasady Polski w Meksyku jest zawsze rozpiska, gdzie tam aktualnie lepiej nie jechać. I na ogół to jest prawda. Przenosząc się na realia Kanarów, no to takiej grubej przestępczości nie ma jak w Meksyku. Ale za to mamy dużo drobnej przestępczości. Głównie kradzieże, torebek na plażach, to jest standard, bądź jakimkolwiek miejscu. O, tobie ukradli, nie? Tak. Także musicie bardzo uważać na Kanarach. Idąc na plażę, na przykład nie bierzcie z sobą telefonu, portfela, najlepiej to gdzieś zostawcie w hotelu. To teraz dosłownie zmiana klimatu. Tam, gdzie mieszkasz, w Zatoce Meksykańskiej, jest taki klimat ciepły, tropikalny powiedzmy. Czy pogoda może Cię zabić w Meksyku? No może. Ostatnio była seria huraganów, no bo jesteśmy teraz jeszcze w końcówce pory deszczowej, która trwa polskie lato i tak aż do listopada.
Więc jak chcecie pojechać sobie na wakacje w polskim lecie, to traficie na porę deszczową. I to nie znaczy, że tam deszcz napieprza od rana do nocy, ale może się zdarzyć huragan, tak jak ostatnio był kategoria 4 uderzyła w Yucatan, kategoria 5 uderzyła w Acapulco od strony Pacyfiku. No więc to się może zdarzyć i to już są grube sprawy. Poza tym są trzęsienia ziemi i to potrafią być takie konkretne, wiadomo, to nie jest non-stop, nie? Ale są rejony, na przykład Oaxaca, gdzie trzęsie parę razy na dzień, przy czym to są lekkie wstrząsy, nie? Ale jak spojrzycie na budynki historyczne takie tego typu, to są popękane. Nie ma tornad, bo one idą na Florydę. Przy tobie to my mamy w ogóle lajcik na Kanarach. Co prawda mamy wulkan El Teide, który jest zaklasyfikowany jako czynny, ale nie mamy takich odczuwalnych wstrząsów ani nic takiego. Z anomalii pogodowych mamy Kalimę. I to jest po prostu pył, który przylatuje z wiatrem z nad Sahary, no i wtedy mamy taką ala mgłę w powietrzu. To jest wtedy bardzo niezdrowe powietrze. Tak. Nie? Z klęsk żywiołowych rok temu mieliśmy największe pożary w ogóle w historii Kanarów. Zagrożeniem jest na pewno susza, problemy związane z wysoką temperaturą, ale to by było na tyle. Mieliśmy zagrożenia temperaturowe, to powiedzmy sobie o innych zagrożeniach pełzająco żyjących. Na Kanarach nie ma nic ciekawego, nie ma węży, nie ma jakichś pająków. Jedyne z drapieżników, co się zdarza, ostatnio pojawiły się rekiny. Ale takie lodojady. Tak, takie, które mogą gdzieś tam zaatakować i dziabnąć. To się zdarza niesłychanie rzadko, jest to zazwyczaj z dala od brzegu, jak ktoś się wypuści na przykład na jacht. Ta szansa, że cię zabije rekin jest dużo mniejsza niż że cię zabije kokos spadający z palmy. U nas rekiny są tylko te małe takie, które na rafach koralowych żyją, jedzą sobie ryby. Natomiast mnie w Veracruz mamy na przykład krokodyle. Jak się podnosi poziom wody, bo jest deszcz, to one wyłażą do miasta. Zdarza się, że po prostu idzie wam krokodyl przez działkę, nie? Ja nie mieszkam blisko rzeki, więc mi nic nie łazi. Mamy też, co prawda nie jest duże, groźne zwierzę, ale to są komary, które przenoszą jakieś choróbska i przynoszą dęgę, na którą można po prostu się przekręcić, jak się nie trafi do szpitala na czas. Jak to ogarniacie, jak z tym żyjecie na co dzień? U nas są raz w roku takie opryski. Burmistrz zleca oprysk wszystkich ulic. Tak czy siak, w tym sezonie deszczowym to mój mąż, który pracuje w szpitalu, mówi, że szpitale są pełne ludzi chorych na dęgę i pół biedy, jeżeli to jest ta pierwsza dęga. Gorączka, człowiek się czuje fatalnie, ale generalnie jeszcze przeżyje. Natomiast jak jest krwotoczna, to gorzej. Pamiętam, że też zawsze wieczorem sprawdzasz przed spaniem, żeby światła nie włączać i żeby właśnie komar do domu nie wleciał na noc. Czyli zamykacie okna na noc, tak? Zamykamy okna, ale też staramy się po prostu po 18, jak już jest ciemno, w tej porze deszczowej po prostu nie być na zewnątrz. No. Okej. A i są jeszcze jaguary. Taki temat, co ty chciałaś poruszyć? Co cię zaciekawiło na Kanarach? Więc jak jest z imigrantami różnymi, czyli typu wy, biali z Europy, oraz druga grupa, czyli emigranci tam bardziej z Afryki i tego. Jak jesteś traktowana? Ja mam wrażenie, że tutaj emigranci są traktowani w miarę dobrze, ale jak idę do urzędu, no to muszę umieć hiszpański, nie mam żadnej taryfy ulgowej. Powiem jak to wygląda rozmawiając z normalnymi Kanaryjczykami. Jednak jako Polacy mamy z wejścia taki szacun trochę, co nie? A u nas też, no. Inaczej może być na przykład, jeśli byś była z Anglii. Anglik w Hiszpanii, no to w tym momencie jest taki kozioł ofiarny trochę. Wszystko co złe, to możesz na Anglika powiedzieć. Tak Jeszcze jak u nas na odkąd- Amerykanina. Tak, o, gringo, właśnie. Tak, i jeszcze odkąd Anglicy wyszli z Unii Europejskiej, to już w ogóle Hiszpania tak jakby postawiła na nich krzyżyk i to dosłownie. Czujecie się No. dyskryminowani jakoś tam z racji bycia nie stąd? Nie. Nie, raczej nie, nigdy nie spotkałam się z jakąś sytuacją dyskryminacji. Nie, ja też nie, mam pozytywne odczucia. A u Ciebie jak to wyglądało? Meksyk generalnie, słuchajcie, jest rasistowski i jest klasistowski, taka jest prawda. I teraz tak, zależy w której części tego kwadracika wy się znajdujecie jako emigranci, więc jeżeli jesteście emigrantem bogatym i białym, to macie po prostu 100 razy łatwiej niż Meksykanin. Jesteście emigrantem biednym i ciemnym, no bo taka jest prawda, to macie przerąbane, nie, generalnie, więc Meksyk lubi białych, uwielbia Europę. Nie lubię Ameryki za bardzo, USA. Tam już są takie kwestie jak między Polską a Rosją na przykład. Albo Polską a Niemcami, Dokładnie. albo Polską a innymi krajami. To wynika z historii. Dokładnie, wszystko, ale wiadomo. ponieważ Polska nie miała nigdy w życiu żadnego konfliktu z Meksykiem i oba są kraje niby katolickie, oni tak myślą, no to my jesteśmy od razu, mamy plusa, nie? I ja się czuję lepiej traktowana niż mój mąż, który jest Meksykaninem. Często sobie robi jaja, że na przykład samochody stają, jak ja chcę przejść przez ulicę, bo jestem biała. Ale jak chce przejść Meksykanin, to nie staną za Chiny ludowe. Takie bogate panie z elity, powiedzmy, mnie zapraszają na kawę, a moich koleżanek Meksykanek nie. Oni uważają z jakiegoś powodu, że Europejczyk jest bogaty i mimo, że ja nie jestem bogata, to oni myślą, że jestem, więc ich nie wyprowadzam z błędu i mam super życie. Na Kanarach takiej taryfy ulgowej nie będziecie mieli, to sobie nawet nie wyobrażajcie. Tu by to nie przeszło. Nie chcemy, żeby to trwało 5 godzin, więc może skrócę te tematy nieco. Motoryzacja i prawo jazdy. Dobra, moja przyjaciółka powiedziała tak. Jak przekroczysz 180 dni pobytu, albo jak masz od razu kartę rezydenta, musisz zmienić prawo jazdy na meksykańskie.
No więc jak ja ją pytałam, jak mam to zrobić, powiedziała, idziesz sobie je kupić do supermarketu. I myślałam, że to był żart. Ale to nie był żart. U nas przy supermarkecie jest to biuro, które wydaje prawo jazdy i po prostu tam się idzie, mówi się, dzień dobry, ja poproszę prawo jazdy. Pani mówi, a jaką kategorię by Pani chciała? A ja mówię, a jakie macie? Ona mi powiedziała, no na takie auto czy na śmaki. Ja powiedziałam, no na takie małe. A, to proszę bardzo, to 1200. Jakieś 300 zł. 300 zł, no No. to jest mało. Tak. Czyli co, na tira też byś sobie mogła Tak, kupić w na sklepie? autobus, czy tam na motor, no to co chcesz. I nikt tego nie sprawdza? W ogóle, ja nie pokazałam im polskiego prawa jazdy, w ogóle nikt mnie o to nie pytał, czy ja umiem jeździć, Aha, czy nie czyli umiem. nawet na podstawie polskiego nie patrzyli. Nic, zero w ogóle. Więc płacisz, przechodzisz do pana obok, który ci robi zdjęcie od razu. Za chwilę dalej jest pan doktor, który sprawdza, czy widzisz cokolwiek. I już. I dostajesz plastik od razu. Dobra, a czy oni jeżdżą w takim razie w praktyce na drodze tak źle, jak mi się wydaje? No właśnie nie, Chyba no aż pamiętasz, tak to nie. u nas w Veracruz oni jeżdżą bardzo wolno, to było bardzo dziwne, że oni jeżdżą bardzo w sposób taki poukładany aż do bólu, że jak jest 30, to będą jechać 30, ale słyszałam, że w innych regionach jest inaczej, więc to już chyba bardzo zależy. Ja parkuję czasami na ukos, a mój mąż poprawi 15 razy, bo ma być prosto, nie? Więc to zależy od miasta, ale u nas jeżdżą dobrze, o dziwo. Czajcie kupić sobie prawo jazdy na autobus, nigdy nie jeżdżąc autobusem? Ale Nie? Meksyk! W Hiszpanii no to nie jest nic ciekawego. Po prostu jak przekroczycie te parę miesięcy, musicie wymienić prawko nasze polskie na ekwiwalent hiszpański, to tam zajmuje miesiąc, 2, 3, czasem 5. Zależy jak bardzo kibel mają w urzędzie w danym Zależy, momencie. jak długo urząd to drukuje. No. Z takich niedogodności powiem jedynie, że jak dostaniecie to nowe prawko, to będzie miało datę tak jakbyście je dopiero wyrobili. Bo ja mam na przykład prawo jazdy od 11 lat i ostatnio wymieniłam na hiszpańskie i tam jest taka data, jakbym miała prawo jazdy dopiero od zeszłego A, roku. no. To jest Czy- całkowicie bez sensu. Tak, czyli kupując ubezpieczenie będziecie musieli pokazać jakby zdjęcie tego polskiego, no i wtedy oni Wam zaliczą tyle lat, ile naprawdę jeździsz autem. To jest taka jedyna różnica, nie? To choć powiemy teraz może o czymś takim jak służba zdrowia, edukacja i emerytura. Czy też to tam nie istnieje? Są, znaczy nie wszystkie z wymienionych, ale Okej. zaraz to powiemy. Służba zdrowia istnieje i są 3 typy ubezpieczeń społecznych, powiedzmy. Pierwszy typ to są ludzie na etacie po prostu, którzy mają takie coś jak u nas NFZ, działa tak samo, nic ciekawego. Drugie, coś ciekawe, to są ludzie, którzy pracują dla rządu w jakimś sensie, ale pod to podchodzą również nauczyciele i lekarze. Okej. Więc na przykład mój mąż, który jest lekarzem, ma lepsze ubezpieczenie niż osoby pracujące na etatach. Trzeci typ to są ludzie, którzy nie mają ubezpieczenia w ogóle, bo tam, nie wiem, są biedni albo coś, ale mają dostęp do szpitali publicznych tak czy siak i wtedy na podstawie sytuacji materialnej jest naliczana jakaś tam opłata, ale typu tam 15 zł za operację. Więc każdy teoretycznie w Meksyku ma dostęp do służby zdrowia. Inna sprawa jest taka, czy w miejscu, gdzie mieszkają, w ogóle istnieje jakaś przychodnia, bo to może być tak, żebyś jechał 3 dni najbliższej, nie? No ale w teorii tak. Jest tak Okej. wygląda służba zdrowia. To Oprócz czekaj. tego No. jest prywatna. No ale to jest tak jak wszędzie. Płacisz kasę, im więcej zapłacisz, tym masz lepszy standard. Tak. Kurde, to wydaje mi się, że w pewnych kwestiach to lepiej wygląda niż u nas. Bo tutaj, jak idziesz do szpitala i zdarzy się, że nie masz tego ubezpieczenia, bo nie pracujesz, czy przyjechałeś tu na wakacje, to pierwsze co, to wyciągną czytnik kart kredytowych, no jeśli nie zapłacisz, to karetka nie przyjedzie i do widzenia. Dobra, jak przyjedziesz do Meksyku na wakacje, to też Cię nie obejmie, bo to jest tylko dla Meksykanów. Jeśli interesuje Was temat służby zdrowia w Hiszpanii, to polecam jeden z ostatnich odcinków. Miałem nieszczęście to przeżyć. I co tam dalej było? Emerytury? Kiedyś były, Ale już nie Ale ma. już ale już nie ma, ale podobno mają znowu być, więc w Meksyku nigdy nie wiadomo, co rząd, to ma inne Boże. pomysły. Ale póki co tak naprawdę jest tak, że to, co sobie uzbieracie na takich specjalnych funduszach, to potem dostaniecie. Nie ma takiego ZUS-u czy tam czegoś, które Wam potem coś da. Więc jeżeli sobie nie odkładaliście, no to współczuję. Czyli pod tym względem gorzej niż w Europie, no bo tutaj Unia Europejska akurat daje ten nakaz, że te składki emerytalne muszą być odprowadzane, co nie, jak pracuje się na umowę o pracę w Tak. jakimkolwiek kraju Unii. Też w wielu przypadkach może być ona niska. Czyli w takim razie u nas jest w sumie lepiej, jeżeli ktoś odkłada oczywiście, bo wtedy dostanie 100% tego, co odłożył, plus odsetki. Aha. A nie tak, że Wam zabierają pół pensji na ZUS, a potem dostaniecie z tego 400 zł, nie? Tak jak ja dostanę na przykład w Polsce. Czyli bez niespodzianek sektor prywatny zazwyczaj działa lepiej niż Dokładnie. publiczny, no to nie ma się co dziwić. A coś takiego jak edukacja. Na Kanarach mówi się, że tutaj szkoły są na bardzo dobrym poziomie, że ci nauczyciele są dobrze opłacani, że właśnie dbają o te dzieci. Jest taka edukacja na poziomie indywidualnym. To jest wszystko bardzo zżyte i funkcjonuje dobrze. A jaka jest opinia jakby u Was? 2 typy szkół. Są szkoły publiczne, które są fatalne pod każdym względem.
Często nie ma tam nawet szyb w oknach, ani klimy, a jest upał, albo w ogóle nie ma żadnych pomocy naukowych. Mają lekcje tylko jakiś podstawowy zakres, nie mają języków obcych. No jest koszmar. Kogo stać na to, posyłają dzieci do szkół prywatnych, które są potwornie drogie i za na przykład rok wczesnego, za jedno dziecko można sobie kupić nowe auto. Im więcej masz pieniędzy, tym masz lepszy poziom edukacji. I co jest ciekawe, że jeśli chodzi o uniwersytety, to z kolei jest odwrotnie. Te publiczne są świetne, a te prywatne, no to wiecie, no płacisz, żadnych egzaminów wstępnych nie ma, wchodzisz, studiujesz co chcesz i dostajesz papier, ale bez gwarancji poziomu. To takie luźne pytanie, czego Ci tam najbardziej brakuje? Wszystkie produkty takie na przykład do jedzenia, do których jesteśmy przyzwyczajeni w takiej normalnej diecie bez szału, czyli na przykład chleb, ser, kiszona kapusta, to tego nie ma w Meksyku wcale, albo jest mega, mega drogie, bo nie mają w ogóle inny rodzaj jedzenia. Oni jedzą tortille, oni jedzą jakąś fasolę i tak dalej, więc jak macie ochotę sobie tak po europejsku coś ugotować, to jest duża szansa, że zapłacicie 10 razy więcej niż w Polsce na przykład, albo że w ogóle nie znajdziecie tych produktów. Więc mi na przykład brakuje w okresie, nie wiem, świąt, żeby sobie ugotować polską wigilię, bo nie ma ani buraków, ani kapusty, ani grzybów, nie ma twarogu na przykład, nie ma, no nic. Czego Wam brakuje na Teneryfie? Polecę takim totalnym standardem, jako Polce brakuje mi polskiej kiełbasy. No bo ile można jeść hiszpańskie chorizo? Oraz, co ostatnio zwróciłam uwagę ze względu na gości, jakich miałam, brakuje mi tutaj polskich wódek. Jest bardzo mały wybór. Bez kitu w jednym sklepie na przykład były tylko 3 rodzaje wódki i nie było więcej. Na przykład... Koszmar! Mi tak w sumie nic nie brakuje na co dzień, ale jak już Emila mówiła o tej wódce, to tak sobie też wymyśliłem, że mi brakuje takiego kraftowego piwa typu Pinta, czy inne rzemieślnicze, takie jak w Polsce jest tego mnóstwo. Tutaj albo w ogóle nie ma, albo jest kosmicznie drogie. Ale że ostatnio powiedzmy prowadzę kalendarzyk taki, ile dni mam trzeźwości, no to jakoś jestem w stanie wytrzymać bez tego. No i tym śmiesznym akcentem powoli będziemy kończyć ten odcinek. Także dzięki za obejrzenie i na razie. Hasta luego!